Chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jak wyciąć ładną dynię na Halloween. Zrobimy piękny lampion. Pierwsze wybieramy ładną dynię. Na każdej zawsze będzie coś brzydszego, ale to może być tył. Tym się nie przejmujemy. Ważne, żeby stała ładnie. Fajnie, jak ma jakiś ogonek. Łatwiej będzie nam z tego korzystać i ładniej wygląda. Podstawowa rzecz, narzędzia. Będzie dobre narzędzie, piękny, ostry nóż. Absolutnie. Takich nóż się nie nadaje. Bardzo ciężko byłoby z tego korzystać. Najodpowiedniejsze narzędzie to jest coś takiego. Nie jest ostry, jak widzicie, wcale się tym nie zatniemy, a jak zaraz Wam udowodnię, pięknie się wycina. Do bardziej skomplikowanych wzorków użyjemy coś takiego. Noże o mniejszych ząbkach, ale właśnie jest ważne, żeby były ząbkowane. W sklepach znajdziecie dużo takich gotowych zestawów, gdzie taki prosty nożyk świetnie nam się sprawdzi. Do tego mamy też łopatkę do drążenia, ale tak naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że takie rzeczy to jest słaby plasticzek, to się łamie, to może ładnie wygląda, ale nie do końca się sprawdza. Kiedyś znalazłem taki fajny zestaw, to jest dużo grubszy plastik i on fajnie się nadaje do drążenia. Ale oczywiście możemy wykorzystać prostą, zwykłą łyżkę, ona też świetnie da radę. Czasami też trafimy na coś takiego, bardzo przydatne do zrobienia małych dziurek. Oczywiście musimy pierw wydrążyć dynię. W tym celu musimy na górze wyciąć otwór. Proponuję, żeby go wycinać pod kątem. Nie na wprost, tylko lekko pod kątem, dzięki temu później nam nie wpadnie do środka pokrywa. Zaczynamy w dowolnym miejscu, to nie musi być bardzo równo. Ważny jest elementem, żebyśmy tutaj z tyłu zrobili sobie taki ząbek. Po co ten ząbek? A po to, żebyśmy nam łatwiej później było nałożyć w tym samym miejscu. Nie musimy szukać, jak się nam tam układa. Możemy ewentualnie użyć ten z ostrzem, o którym mówiłem. Wtedy taki nóż też nam tutaj tą sprawę załatwia, ale widzicie, tu już nam ciężko skręcić, dlatego ja takich noży nie lubię. Takie coś naprawdę 5 zł można znaleźć w wielu sklepach albo w internecie. No i teraz musimy też tutaj pierw wydrążyć, usunąć pestki. W tym celu właśnie nam się może przydać albo wspomniana wcześniej tego typu szpatułka, która pomoże pooddzielać pestki od ścianek, lub ewentualnie zwykła łyżka. Kiedy już wydrążyliśmy, jak widzicie, ścianki nie są bardzo cienkie, ale musi nam to starczyć. Kolejny etap to wybór wzoru. W internecie jest masę różnych dostępnych wzorów, albo po prostu się czymś zainspirujcie. Ja, jak widzicie, tutaj chciałem Wam też pokazać kilka z moich dzieł z poprzednich lat. Różne rzeczy, w zasadzie to bardzo rzadko już robię zwykłe buźki, natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać coś w stylu właśnie buźki. Ja zainspirowany jakimś wzorem naszkicowałem sobie, pamiętajcie, to nie musi być dokładnie, to i tak nie będzie idealnie odwzorowane. Coś, żeby mniej więcej pasowało nam do wielkości dyni, którą mamy. Jeżeli nie czujecie się na siłach rysować, to gotowe wydrukować sobie po prostu z internetu i wtedy przykładając na daną dynię, odpowiednio tam przyczepimy, wtedy możemy wziąć już, o czym pokazywałem, albo cokolwiek innego ostrego i wtedy po kolei sobie zaznaczyć elementy, które na tym mamy, albo od razu sobie narysować na dyni. Ja tam wolę sobie naszkicować, tylko patrząc na obrazek. No. Tak to mniej więcej
sobie naszkicowałem, więc mówię, nie chodzi, żeby było idealnie z tym, co mieliśmy pierwotnie, ale jest jakiś zarys, jakiś zamysł. Więc teraz przechodzimy do zasadniczego wycinania. Do największych elementów wykorzystam to, jak jakieś drobniejsze zakręty, wtedy mam o drobnych ostrzach. Gdybym musiał jakieś bardzo drobne elementy tutaj gdzieś wycinać, to wtedy ten nożyk. Jak widzicie tutaj, to wtedy teraz bardzo łatwo wchodzi. Jest pełna kontrola nad ruchem ręki. I teraz jeszcze właśnie można ewentualnie gdzieś poszerzyć troszkę, ścinając pod kątem. No i teraz, jak już mamy dynię gotową, zostaje nam tylko wstawić do środka świeczuszkę. Też dobrze, żebyśmy znaleźli miejsce, jak ładnie będzie stała. Zapalamy, przykrywamy i voilà.